Witam serdecznie. Widzowie kanału Zachar Off dobrze kojarzą to miejsce. Tu kręciłem film pod tytułem Czy żona ma rację z Dacią Duster. Dzisiaj spróbuję ponownie, tym razem z nieco innym sprzętem. Tym razem robimy test niezwykły, bo auto nie pochodzi z parku prasowego. Właściciel auta po obejrzeniu filmu z Dusterem postanowił udowodnić, że odpowiedni sprzęt pokona taką górkę bez trudu. A oto i bohater dzisiejszego testu. Ćwiczenia terenowe, które przygotowaliśmy dzisiaj dla bardzo mocno zmodyfikowanego Wranglera Offroad Express będą następujące. Na początek to samo, co przeszła tu Dacia Duster, czyli zjeżdżamy w dół, następnie próbujemy podjechać do góry i tam nieco dalej na dole czekają też kamienie. To będzie trudny dzień. Tak zjeżdżaliśmy Dusterem, czyli omijaliśmy te głębokie kolejny, ale tym razem mamy bardzo poważny sprzęt, więc zrobię ten zjazd jeszcze raz i zrobię go tak, że nie będę już omijał tej kolejny, a więc spróbujemy wycofać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I teraz wjeżdżamy do kolejny. Poczułem lekkie uderzenie, więc chyba ta kolejna była dosyć głęboka, ale to było tylko uderzenie. Nic nie skrzypiało, nic nie groziło, że się urwie. Po prostu zjeżdżam. W zasadzie to chyba mogę dodać gazu. Moi drodzy, widzieliście, że samochód zjechał bez problemu, ale zwróćcie uwagę, że kiedy wjechałem do głębokiej kolejny, naprawdę bardzo głębokiej, to poczułem, że coś pod spodem się dzieje. Ale tak jak powiedziałem, skomentowałem w trakcie jazdy, poczułem, że z czymś się zderzyłem, ale temu nie towarzyszyły żadne niepokojące odgłosy. I kiedy zjechaliśmy na dół, to okazało się, że rzeczywiście została taka wielka krecha po moście chyba, który jednak jest zupełnie cały zdrowy, dlatego że samochody w ten sposób przerobione są o tyle dla użytkownika, właściwie to dla jego kieszeni bezpieczne, że jeśli już nawet przekroczymy te parametry, gdzie nie dotykamy podwoziem, to i tak nic się nie dzieje, bo wszystko jest odpowiednio zabezpieczone. Zjechaliśmy bez problemu. Zobaczmy teraz, jak Wranglerowi pójdzie podjazd pod górkę, czyli ćwiczenie, na którym wyłożył się Duster. Instrukcje, jakie otrzymałem od właściciela samochodu, były bardzo proste. Nie zdejmuj nogi z gazu, możesz jechać kolejną, możesz wyjechać z kolejny, za chwilę będziesz na górze. Słuchajcie, musimy poszukać jakiejś górki, bo wyjechałem tu z taką łatwością jak sąsiad Janusz Passatem pod Biedronkę. Ten fragment na pewno też poznajecie. Tutaj Dacią Duster pokonywałem kamienie. Chwilę to zajęło, trochę się auto męczyło, czuć było zapach spalonego sprzęgła, ale zza kierownicy tego samochodu ta droga wygląda jako świeżo położony asfalt. Moi drodzy, czas chyba poszukać prawdziwych wyzwań, bo tu, w miejscu, w którym Duster testował swoje umiejętności, ten Jeep Wrangler radzi sobie z taką łatwością, że jedziemy dalej.
teraz zmieniamy lokalizację i jedziemy gdzieś w okolice Wieliczki, gdzie czekają na nas nieco trudniejsze tereny do zdobycia, a przy okazji mam tutaj możliwość sprawdzenia tego samochodu podczas takiej codziennej jazdy w trasie. Przed chwilą pokonywaliśmy Zakopiankę, teraz jedziemy akurat obwodnicą Krakowa. Nie jedziemy jeszcze 140, bo tu jest remont, ale za chwilę będziemy mogli dodać gazu. Ale tak, punktem wyjścia jest oczywiście Wrangler. Wrangler, który jest samochodem średnio nadającym się na dłuższe trasy już po wyjeździe z salonu, bo kiedyś miałem na test i wiem. Natomiast to jest jakby punkt wyjścia, który trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast zmiana tego samochodu w taki bardzo uzdolniony teren, jeszcze bardziej uzdolniony terenowo samochód nie wpłynęła tu negatywnie na to, że ten samochód nie nadaje się kompletnie do jazdy. Tutaj z rozmów poza kamerą wynikało, że to auto niedawno było na zlocie terenowym we Francji i bez problemu dojechało, wróciło i nikt z niego nie wypadł super przemęczony. Jedyna rzecz, która w tej chwili hałasuje, to jest taka listwa LEDów, która jest tutaj z przodu zamontowana, którą oczywiście przed dłuższą trasą się demontuje i wtedy możemy podróżować z prędkościami autostradowymi bez zbędnego hałasu. Oczywiście ten samochód po takich przeróbkach na pewno nie będzie bardziej się nadawał do trasy niż taki seryjny Wrangler, ale szczerze powiedziawszy z takich pierwszych odczuć i pierwszych kilometrów podróży w trasie na pewno nie nadaje się mniej. Jesteśmy w okolicach Gdowa przy rzece Raba, w miejscu dobrze znanym miłośnikom jazdy w terenie. Plan jest taki, że za chwilę jedziemy wzdłuż rzeki, przejedziemy być może korytem rzeki, na pewno spróbujemy swoich sił na brzegu, na mniejszych lub większych kamieniach. No i za chwilę zobaczycie, co potrafi w terenie taki zmodyfikowany Wrangler. Tuż przed wjazdem w cięższy teren powinniśmy spuścić trochę powietrza z opon, co teraz zrobiliśmy. Czekamy, aż zajdzie ciśnienie. Powiecie, że legendą terenową, zwykłym Wranglerem dałoby się zrobić to samo? Być może, ale chyba nie byłoby to aż tak łatwe dla laika i tak spektakularne, bo w tym samochodzie dokonano sporo przeróbek. Zacznijmy od tego, co widać najbardziej, czyli zwiększony prześwit, 3,5 cale plus jeszcze dodatkowo opona, około 10 cm większy prześwit daje tu ogromne możliwości. Do tego offroadowe felgi i opony, oczywiście MTeki, czyli gotowe na ciężki teren. I jeśli spojrzymy za oponę, to widzimy amortyzatory o regulowanej sile tłumienia. Wchodzimy poziom wyżej i wracamy do przodu. Tu widzimy stalowy zderzak, który ochroni samochód przed niespodziankami, jeśli dojedziemy gdzieś zbyt blisko do skały czy do kamieni. Oprócz tego mamy pałąk, który chroni chłodnicę przed uszkodzeniami. Zderzak jest gotowy do tego, aby zamontować w nim już wyciągarkę, która jak widać w tym przypadku również jest zamontowana. Zostajemy jeszcze z przodu, tu widzimy zmieniony również grill z folią, która imituje karbon. Robi to skutecznie i wygląda to dobrze. Oprócz tego widzimy tu zmienione reflektory, bo jak wiemy wszyscy Wranglery w wersji seryjnej niestety nie mają zbyt dobrych świateł, dlatego tu są reflektory LEDowe, homologowane oczywiście z odpowiednimi również osłonami. Nadkoli nie trzeba było zmieniać, bo było od razu dobre, natomiast zwróćcie uwagę na te progi stalowe, solidne, które chronią też samochód na wertepach. Oprócz tego zwyczajnie ułatwiają wsiadanie do tego wyższego samochodu.
Wymieniony został również tylny zderzak, wykonany ze stali, oczywiście zwiększa możliwości terenowe, w tym przypadku zwiększa kąt zejścia, zresztą przedni zderzak również zwiększa kąt natarcia, także to są bardzo praktyczne terenowe funkcje. Warto zwrócić uwagę, że integralną częścią tego zderzaka jest taka stalowa, solidna rama, której główną funkcją jest transport koła zapasowego. Gdybyśmy to koło powiesili na jego standardowym miejscu, to niestety szybko urwalibyśmy zawiasy, tak duże i tak ciężkie ono jest. Przy okazji mamy możliwość transportu kanistra paliwa. No i drobiazgi, światełka LEDowe z przodu. Tego nie możemy nazwać światełkiem, bo to jest listwa, które generuje bardzo dużo światła i ciepła. Dziwne, bo LEDy zwykle nie grzeją się tak bardzo, ale to jest tak skuteczne, że aż potrzebuje z tyłu chłodnicy. Te wszystkie przeróbki oczywiście kosztują, a finalna ich cena zależy od fantazji i oczywiście możliwości finansowych właściciela. Koszt od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W tym przypadku mamy do czynienia z demokarem firmy Offroad Express, które sprzedaje te części. W tym przypadku zainwestowano ponad 50 tysięcy złotych. Samochody terenowe dzielą się na takie, które są terenowe do miasta. Przykładem może być Audi Q7, które testowałem niedawno. Owszem, ono by sobie poradziło na niejednym z tych wertepów, ale raczej by tam się nie znalazło, dlatego że szkoda tego cennego lakieru. Są też samochody terenowe przystosowane do rajdów terenowych, które potrafią wszystko, ale już nie bardzo nadają się do użytkowania na co dzień. Testowany dzisiaj przez nas samochód to połączenie dwóch cech, zarówno zdolności terenowych, jak i wciąż zdolności cywilnych. Służenia swojemu właścicielowi w każdej sytuacji, i w podróży do sklepu, i w podróży w taką wyprawę, jak my dzisiaj. I dlatego właśnie w dzisiejszych przyjazdach ja byłem za kierownicą, chociaż właściciel tego samochodu byłby w stanie te wszystkie ewolucje wykonać znacznie lepiej. Dlatego, że chciałem na własne oczy przekonać się, jak odpowiednio dobrany sprzęt potrafi umożliwić fantastyczną zabawę w terenie, takiemu nawet laikowi offroadowemu jak ja. Tak jak mogą zrobić to prawnicy, lekarze, biznesmeni, w zasadzie to każdy, kto po godzinach pracy chce zamienić garnitur na bojówki i podnosić swoje umiejętności i czerpać przyjemność z jazdy w terenie. Na koniec podziękowanie dla firmy Offroad Express, które zamienia zwykłe seryjne samochody w auta takie jak to.